gdybym miał powiedzieć, gdzie kobieta nie powinna chodzić, to właśnie w okolicach takich miejsc jak to. Gębę wykręca jak... O! Miałem wam opowiedzieć o krowach na ulicy w Indiach. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 9 z Indie 2 z Jak to daleko. Moi szanowni Państwo, druga część zwiedzania miejscowości Bengalore. Bengalore. I chcę Wam opowiedzieć o kilku ważnych aspektach tutaj, które są związane z tworzeniem kultury, ale też z modyfikowaniem tradycji do zaistniałych czasów. Ale dziś nie będę sam, szanowni Państwo. Dziś będzie mi towarzyszyć i nie tylko dziś, a przez pewien okres tej podróży będzie mi towarzyszyć nowa osoba. A tąże osobą jest tutaj ta pani, szanowni Państwo. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To jest Hania. Hania prowadzi kanał Studio Rozmów na YouTubie, więc możecie wskoczyć, posłuchać o tym, co tam robi i o czym mówi. Hania, jak pierwsze wrażenie z Indii? W Indiach byłam w 2016 roku i robią na mnie ogromne wrażenie, bo zmieniło się. Jest tutaj taka cisza i spokój, bym Na plus, powiedziała. nie? Takie indyjska cisza. No. Indyjska, ale spokojnie, my dzisiaj pokażemy Wam troszkę nie indyjską, ale też troszkę taki ten chaos, który wciąż tutaj jest. Łapeczka, komentarz, moi drodzy, i podanie odcinka dalej na wagę sandała złotego. Zapraszam na odcinek. Pan dużego kokosa tutaj obrabia. Ja mam Zobaczcie, jak do roweru przyczepiony. Nie jeździ, bo łańcuch spadł, tylko troczy tak. O. No, Hania. O, będzie rurka. Hania, pierwszy ten, bez rurki lepiej. Nie da się bez rurki. O. O, ja potrzebujemy bez rurki. Pan trzymał końcówkę i Hania się obrzydziła trochę. Pyszne. Kokos jest genialny. 2 złote taki kokos. Kokos, szanowni Państwo, to jest najbardziej higieniczny napitek na ulicach indyjskich. Niezależnie od tego, w której części Indii jesteśmy. Dlaczego tak mówię? Ponieważ no tutaj gość obcina tą maczetą niehigieniczną i sobie po prostu pijesz. I jest orzeźwienie. Ale jak się kokosa nie chce pić, a chce się czegoś mocniejszego, to trzeba pójść do takiego miejsca jak MRP oznaczone. Hello guys, I will show... Hello, namaste. Can I show the place this? MRP, full bottle only, whiskey, brandy, rum, but whiskey is the most popular. Or... whiskey, A właśnie. You like whiskey? black label. Red Okay. label, It's expensive. Red label. Expensive. black label. To są bardzo drogie rzeczy, szanowni Państwo. W Karnataka, tu gdzie jesteśmy, w Bengalore, od 18 roku można pić. Bengaluru. Bengalore. Okej. W Delhi od 21 lat. Sorry. A w Pandżabie od 25 lat. Więc zobaczcie, a na przykład w Gujarati w ogóle nie można spożywać alkoholu, tylko i wyłącznie zarezerwowany dla turystów i trzeba mieć takie specjalne pozwolenia na posiadanie takich trunków. Tutaj mamy Menka Deshu Wal, pan w sklepie właśnie z napitkami się modli. And beautiful flowers. Zobaczcie, kwiaty, kadzidełko ze świeczką. Tutaj się wchodzi, tu są stoliki. A tutaj idziemy do góry. Pokażę Wam teraz, jak to mniej więcej wygląda u góry. I to są miejsca, których, moi drodzy, jak ognia unikamy. Dlaczego mówię, że jak ognia? Ponieważ tutaj naprawdę jest rzeź w nocy, wieczorem. I w momencie, kiedy na przykład podróżuje kobieta sama, no to tu są po prostu takie pijackie, wiecie, wywijasy, że ja osobiście, gdybym miał powiedzieć, gdzie kobieta nie powinna chodzić, to właśnie w okolicach takich miejsc jak to. Powiem Wam, że najgorsze, co może spotkać taką osobę płci żeńskiej, jak na przykład Hanie, no to pijani ludzie. Po prostu pijani ludzie. Tak. Idziemy. Żebyście mi nie mówili, że z rana Hania głoduje.
Najpierw owoce i jedziemy zaraz do takiej starej miejscówki na dosę, na masala dosę. Powiem wam szczerze, że zarówno mój i Hani odbiór po pierwszym razie w Indiach jest zupełnie inny. Te Indie się zmieniły, nie? Takie są spokojne, ludzie się nie pchają. Mają taki szacunek do drugiego człowieka, w sensie do naszego comfort zone. O co w ogóle chodzi? Przecież to jest niemożliwe, żeby w moim przypadku po 3-4 latach się tak zmieniło. Po Hani no trochę dłużej, bo Hani miała wtedy 20 lat jak była po raz pierwszy w Indiach. 10 lat temu, no. To był kawał czasu temu, ale też ogromna odwaga, bo no, młoda dziewczyna 20 lat sama w Indiach. To była moja pierwsza samotna podróż. Pojechałam do Indii. A przyjechała tutaj, bo poznałaś na wymianie ziomka, który przyjechał do ciebie na święta, tak? Był taki projekt na uczelni. Były Erasmusy w mojej uczelni. Był chłopak, który był na Erasmusie i na święta było coś takiego, przygarnij Erasmusa do siebie na święta. No i taki Raghav właśnie miał ochotę przyjechać do mnie na święta i tak się poznaliśmy. I potem zaprosił nas. I teraz mamy przez 10 lat bekę, że Hania była w związku z Hindusem. To nie jest prawdą. Ale nikt nie wierzy. Po Indiach nie tylko można podróżować pociągiem, ale też można podróżować autobusem. Zobaczcie, to jest z klimatyzacją i taki do spania. Takie nocne właśnie. Z leżankami, wygodne. Chociaż ja nie jeżdżę takimi, bo mam tą chorobę lokomocyjną, więc totalnie to odpada. W grę wchodzi tylko autostop, samolot i pociąg. Zobaczcie, witryna sklepowa, buty. Totalnie, wiecie, w folii, bo gdyby nie były w folii, to po prostu no syfem by zaszły. Te białe już nie byłyby białe. No. A tutaj z kolei na przykład można sobie opakowanie wybrać. Zobaczcie, jakie bezszczeszczenie witryny sklepowej. W sensie brak wykorzystania potencjału. Słuchajcie, znalezienie tutaj metra jest naprawdę skomplikowanym procesem. Sklepik przy wejściu do metra. Chipsy po prostu, no tam stopacze chyba wisiało. Ale to jest tak charakterystyczne tutaj w Indiach, że tak eksponują te chipsy. Nie wiem o co chodzi, ale mogę powiedzieć, że chipsy i chrupki po prostu kochają w Indiach. Są wszędzie i relatywnie tanie, nawet 3-krotnie tańsze niż te u nas w Polsce. Na przykład Lay'sy. Jak to taki ten jest? Like this. NFC. Okej, zobaczcie, to są na NFC. W życiu bym nie powiedział. Ale wykombinowane, co? Trochę jak galeria handlowa to metro wygląda. Ale elegancko. A biletem jest taki plastikowy żeton. Z wizerunkiem chyba pałacu bengalorskiego. Tutaj. Fajne. Ale jaka jest różnica tutaj względem tego, co było w Bombaju. Niesamowite. Zobaczcie, o wiele więcej ludzi. Metro się wydaje takie bardziej dostępne. W sumie ciężko powiedzieć, bo zapłaciliśmy za ten bilet około 80 groszy, ale to są dosłownie 3 stacje, więc te ceny są bardzo przybliżone, ale ludzi dużo. Hello, namaste. How are you? Is good? Jest trochę ludzi. Ciekawe, czy my wejdziemy. Nie, no wejdziemy. And doors will open on the left. Please mind the gap. Cały przedział, w sensie całe metro wypchane. Hanię zgubiłem. Powinna być gdzieś w tamtą stronę. Jest i ona, księżniczka. Metro w Bengaluru otrzymuje 5 na 5 gwiazdek w kierowniczym cenniku ocen. Ocenniku. Jesteśmy teraz na dzielnicy, na której jest dużo szkół średnich, gimnazjów takich i skupiających właśnie uczniów.
Hania, jak się czujesz drugiego dnia w Indiach, gdzie pan z kokosem... Przepłaciłam za kokosa, ale wcześniej jadąc z lotniska widziałam go za 80, więc jak pan powiedział 60, to było spoko. Proszę, po 30. Po 30. Hania dała się zrobić na tak zwane kuku. Kuku na muniu. Uczniowie, fajki palą. Trzeba to zgłosić. I czy chcesz, czy nie chcesz, czy jesteś, wiesz, delikatna, jeżeli widzisz biedę albo starszego człowieka, to musisz wiedzieć, że on nie ma kompletnie skrupułów, żeby cię ociorać na wyższą kwotę. Zero skrupułów, na mrugnięcia okiem zero. A jeszcze proponował, żebyśmy drugiego wzięli, kokosa za 40, Tak. żeby równo stówka była. A jak chciałam dać mu nie 60, tylko 50, to najpierw się zgodził, ale jak zobaczył, że wyciągnęłam 500 rupii, to później już było 60. Życie, zero tolerancji na drodze, w sensie jak łamiesz przepisy, jesteś obserwowany, nie ma lekko. Ale powiem wam, że to naprawdę zmienia bardzo mocno Indię, bardzo mocno. Na dzielni studenckiej można robotę wyrwać na pół etatu albo w wolnych chwilach, kiedy masz wolne. Salary między 400 a 1300 zł. Wpisywanie dat, mobile work, czyli coś, nie wiem, pewnie w jakimś systemie coś tam przeklikiwać, copy paste job, writing books, pisanie książek, form filling, ale coś wypełniać było trzeba. Wróg publiczny numer 1. Tak, na cwaniaka idzie, że nie ugryzie. Jasne. Jesteśmy na takim małym bazarku. Zobaczcie, tutaj bardziej wszystko pod studentów. Ale też sprzedają jakąś drobnicę, jakieś takie rzeczy do domu, ubrania. Tutaj czerwony dywan. O kurde, czekaj, przejdę szybko, żeby kolega na mnie nie władował tego. Tutaj jakieś święto było, a może wybory, kurde, nie wiem. Bo czerwony dywan to coś znaczy. Idziemy do restauracji, która nieprzerwanie działa od 1943 roku i nazywa się Vidyarthi Bhavan 1943 i szanowni Państwo, co chcę powiedzieć to, że jest bardzo lokalna i są duże kolejki, ale podejdźmy. Proszę zobaczyć, miejsce bardzo popularne wśród lokalnych, ale i nie tylko lokalnych, bo również turystów. Tutaj można zjeść masala dosę. I ta nazwa, którą widzicie tam w języku hindi, oznacza dom studenta. Przepraszam. Miejsce na początku popularne wśród uczniów, studentów, a później wśród elity, wśród pisarzy, malarzy, polityków, którzy zaczęli tu przychodzić, bo było to popularne, pożądane, podnosiło status. Tu się po prostu przychodziło rozmawiać na rzeczy ważne i ważniejsze. Stajemy w kolejkę, wejść i spróbować dosy. O godzinie 14 otwierają, jednak to była prawda, rezerwację trzeba mieć. A tu zobaczcie, jeszcze stara fota. Ciekawy, który to jest rok. Szkoda, że nie napisali. Wchodzimy, tutaj macie godzinę otwarcia, w razie czego, a my wchodzimy. Wow. Powiem wam, że kocham takie miejsca. Zobaczcie, ile nagród, ile wyróżnień, ile sławnych osób zapewne tutaj ze świata Indii, a tutaj są ceny. No, ceny powiedziałbym względem takich lokalnych to są o wiele wyższe, ale też na pewno spróbujemy tej kawy przelewowej na dole, która też jest takim przysmakiem. Czy Hani udało się zająć miejsce? Proszę zobaczyć. Ale wypełnione, co? Jest Hania. Zobaczcie, namasty. Stare foty. Dawno nie byłem w tak kręcącym się biznesie. Od razu po otwarciu. Podejdźmy. Ostatnie miejsce, które było wolne. Serio? Trzeba było walczyć, oni mnie tak wyprzedzali. Wow, ależ klimat. Są jacyś turyści jeszcze.
Tam jest znak na czerwono, żeby nie myć w talerzach rąk i w kubkach. Na naczyniach po prostu. Ludzie cały czas przychodzą. Przez tyle lat, szanowni państwo, markę trzeba umieć utrzymać, bo to nie jest sztuką od 43 przez tyle lat funkcjonować i mieć klientów. To trzeba pielęgnować. W innym przypadku ludzie, jeżeli spada jakość, odchodzą. Nawet się nie tłumaczą, po prostu odchodzą. Innych restauracji jest bardzo dużo, więc jest czym zastąpić. Słuchajcie, powiem wam tak, czy wy widzieliście, żeby ktoś w restauracji chodził na boso? Tutaj obsługa zasuwa na boso. Słuchajcie, tutaj próbujemy teraz quesriba. Czemu? Very nice. Not super sweet, ale dobre. Jak miodowe takie. Taka kasza? Pyszne. Kasza manna, trochę rozgotowana. No, jak I tu Tomek powie, że nie jest ostre, to spróbuję. spicy. 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 To jest słodkie, a to jest taki starter właśnie na ostro. Jest. Dosa, 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 dosa. Thank you. Ale widzieliście, ile pan ma tego? No, ogarnięty jak? To się nazywa obsługa. Szybko i pięknie i przyjemnie. Haniu, otwieraj. Tu mamy masalę, tu mamy taką papkę warzywną z różnymi przyprawami. W takim naleśniku. Takim naleśniku, który nazywa się dosą. A, pan już wie, że to jest może pikantne, więc oddzielnie to wlał. Ale dobrze wygląda. Szanowni państwo, mamy dosę. Dosa to jest taki naleśnik z mąki i z jajka, czyli to nie jest nic, że tak powiem, nowego. Fajnie zrobiony, ale jest kupiący. A najważniejsze to jest serce, gdzie mamy kukurydzę, gdzie mamy ziemniaka, bo ziemniak jest bazą, mąka ryżowa, kardamon, kurkuma, tutaj cebulkę widać. I zobaczmy, jak to smakuje. Ale widać tutaj ewidentnie, że bazą jest ziemniak. Przyjemny. Widać, że nie robią tego na ostro, ponieważ większość może osób, spora część, a nie, delikatnie, bardzo delikatnie jest wyczuwalne. Ten sos ostry, który jest dodatkiem ziołowym takim też, przypraw, jest tutaj. To jest pewnie piekło nad piekłami. Nie jest piekłem. Jest okej. Bardzo fajna. Słuchajcie, teraz nie będę się bawić. Po prostu zamoczę dosę masala i jak przystało na zjedzenie. Panie, ale to jest dobre. No, To jest po prostu przepyszne. będzie jeszcze jedna. Ja myślę, że to jest znane wśród turystów, w związku z tym, że po prostu nie jest ostre. No jest pyszne. Ale miejsca turystyczne, które mają historię, to są miejsca, które kocham odwiedzać. Tutaj czuć takiego ducha. Ducha historii, ducha tego, że tu było milion ludzi, wiesz. Tak. Przychodzili ważne osobistości, pisarze, wiesz. I wciąż tych turystów tutaj jest, no ja widzę poza nami 2 osoby, nie więcej. A te osoby, które siedzą z nami są stąd. Mamy tutaj kasariba, jest przepyszne. Myślę, że no będzie to zaraz po kokosie moim ulubionym jedzeniem. Jest Kasza manna. kasza manna robiona na klarownym maśle, z nerkowcem, z cynamonem, kardamonem i z goździkami, które tutaj widzimy. Deser na ciepło. Tak. To jest udina vade, taki ponczuszek z mąki z soczewicy. Proszę. Mniejszy, bo mniejsza. Ale on ładnie wygląda. Jest aromatyczny, chrupiący. Tutaj widać w środku papryczki zielone, więc może być pikantny. A to jest ryżowe ciasteczko, które macza się w wywarze warzywnym. Tutaj na przykład mamy wywar warzywny, który jest pikantny. Hello, speed dating, dochodzą do nas nowe osoby. Ostre, muszę Mocne. to powiedzieć, ale ostre jak pieróg. No, co by nie mówisz, ale do tego miejsca naprawdę warto przyjść. Jest super. Ja naprawdę polubiłem to jedzenie. Ale to możesz zjeść? No,
Wiesz Dla co, mnie... bo ja już trochę jestem w Indiach, więc ja już chyba się uodporniłem, ale zobaczcie ile tego jest. Jak dużo jest właśnie papryczek. Trzeba trochę wybrać, bo ja już takim kozakiem to nie jestem, nie? Nasi znajomi, którzy siedzieli naprzeciwko tutejsi, mówili, że to nie jest ostre. Hindusi zawsze tak mówią. Proszę zobaczyć ten deser. Tak jak Hania mówi, że uśnieża pieczenie. Dla konesera goździków, gdzie są goździki w tym deserze, to jest po prostu miód na serce. Uwielbiam goździki w każdej formie. Nie każdy lubi, bo specyficzny smak, ale goździki mają bardzo dużo właściwości zdrowotnych. I trzeba zaznaczyć, że odganiają komary. Jak się nażresz goździków, to twój pot jest tak przesiąknięty goździkami, że żaden komar się nie zbliża. I na sam koniec podany napitek, czyli w takim właśnie żelaznym kubeczku, proszę stalowym moi drodzy, jest kawka z mlekiem. Czy to jest kawa jakaś specjalna? To jest przelewówka z mlekiem. Nie ma tutaj... Ale mocna, ale siepa. Ale nie ma tutaj żadnych przypraw, takich jak kardamon czy inne. To jest po prostu przelewowa z cukrem, ale bardzo mocna, intensywna. Bardzo fajne zakończenie wizyty w tej epickiej miejscówce zjadłem, bo ja się po prostu najadłem. Wychodzimy. Thank you. Słuchajcie, thank you. Uciekamy już, pojedliśmy. Trzeba iść, bo nowi głodni ludzie też chcą zjeść. Tutaj się zostawia kuponiki. Thank you so much. I tutaj uciekamy już. Idziemy teraz w stronę parku, a następnie do świątyni. Zobaczycie jakiej. Idziemy dalej. Ceramika. O właśnie, takie kubeczki, ale nie, to są kadzidła do świątyni. Ja nieustannie szukam kubka z miedzi, którego będę mógł używać w czasie podróży. Ja uważam, że jednak coś w tym jest z tą miedzią, wiecie? Kiedyś przecież jak robiono ze 100 lat temu rury miedziane, to ludzie rzadziej chorowali. I ja uważam, że ta miedź jednak ma te właściwości antybakteryjne, antywirusowe, bakteryjne bardziej. I ja tego chcę spróbować, ale muszę znaleźć taki kubek. Orzech areka. Dodaje się tutaj do takich popularnych używek, które wiesz, tam kręcą w jakimś liściu i się później żuje. Dlaczego ten orzech areka się wrzuca? Bo on ma właściwości pobudzające, ale również barwiące śliny na taki czerwonawy kolor. Często mylone właśnie z orzechem betelu, z betelowcem. Słuchaj, zaraz pójdę, kupię jeden za nie wiem ile. Spróbujemy. Hello. Arekę, orzech arekę. Tutaj pan nie chciał ode mnie pieniążków. Ale twardy. Suszony. Taka trochę suszona gruszka. Nie jest to jakoś mocno wykręcające buzię, powiem wam. Tak no w zupełności normalnie, bym powiedział. Nie ma szału. A zobaczcie, to są listki, na których się właśnie tą używkę kręci. Nakładasz tam różne... O, teraz czuję. Jest takie gorzkie. Czekaj. A teraz chodź, pokażę wam ślinę. Patrzcie na to. Chyba nie było widać, ale ślina jest taka czerwonawa wręcz. Dobra, wyrzucam. Gębę wykręca jak... O! Majtochy można kupić, proszę, w różne wzory. A my tu pójdziemy w prawo do tego parku. Wchodzimy do parku. Czy tutaj można kręcić? Zaraz się dowiemy. Bo w niektórych miejscach, takich jak parki, nie można robić zdjęć. Ale tutaj oprócz plucia i chodzenia na boso i deptania trawy można. Zobaczcie, tak poddzielane. Ogólnie macie tylko jedną alejkę chyba, a może i nie. Ale nie można tak sobie odbijać w prawo i w lewo. W centrum, park w centrum. Krokodyli w Indiach tak często nie uświadczysz naturalnie. Dlaczego? Ludzie się boją. A jak ludzie się boją czegoś, to co robią?
to eliminują. Bo jeżeli raz przyszedł, zabrał kozę, albo dziecko, albo jakiegoś starego, albo męża, no to drugi raz też może przyjść. Więc co trzeba zrobić? Trzeba zlikwidować. Tak działa to wszędzie na świecie. I w Afryce z wężami, z różnymi innymi zwierzętami, które mogą zagrażać, jak słonie, które niszczą plantacje. Tak to właśnie zawsze działa. Jeśli zwierzę niszczy coś bądź zagraża, eliminuje się. Zobaczcie, skała w centrum miasta. Piszą, że ma 3 miliardy lat i była jeszcze przed tym, kiedy jakieś organizmy pojawiły się na Ziemi, przed tym, kiedy rośliny się pojawiły na Ziemi, ale najważniejsze z tego wszystkiego to to, co zwieńcza tę skałę, a mianowicie ta wieża. W XVI wieku, moi drodzy, ta wieża służyła jako miejsce sygnałowe, czyli pod koniec dnia strażnik duł w jakiś osprzęt, który wydawał dźwięk, bądź rozpalał ogień, żeby poinformować wszystkich wokół, bo jak się domyślacie, to miejsce jest wzniesione ponad nieco miasto, żeby zakomunikować, że okej, dzisiaj jest bezpiecznie, żaden wróg nie nadciąga, więc możemy spokojnie iść spać. Tutaj miejscowa, gdzie Haneczka siedzi, strażnicza, a nad strażniczą miejscówką, w miejscu, które daje wytchnienie nie tylko ludziom, też nietoperze. Ale nie są to takie nietoperze, o których myślicie, że piją krew. To są nietoperze owocożerne. To są nietoperze, które żywią się bananami, mango, figą i innymi owocami. Ale co najważniejsze i co najciekawsze, kiedy one już sobie zjedzą te owoce i sobie gdzieś tam lecą, to sobie robią kubkę i nasionka wypadają i pomagają w ten sposób zalesiać, moi drodzy. Zalesiać. Więc pożyteczne zwierzęta. Siema srajduny! Gadajcie, co chcecie gadać, ale ja pamiętam pierwszy raz spotkałem się z tego typu nietoperzami w Pakistanie i one w ogóle mogą mieć rozpiętość skrzydeł na ponad metr. Kiedy zobaczyłem takiego wielkiego wariata, który sobie tak leci na wysokości Islamabadu, to myślałem, że tam zawału dostanę. Ale ziomek właśnie do mnie mówi: człowieku, one tylko banany jedzą, one nic nie jedzą, tylko banany, więc spokojnie. Wielkie sztuki. Sri Doda Gandapi. Nie wiem, czy dobrze mówię, czy dobrze wypowiadam nazwę tej świątyni, tego kościółka hinduistycznego. Nie, bardziej świątyni hinduistycznej. Nie mam zielonego pojęcia, ale podejdźmy, zobaczmy. Nie wiem, czy tutaj jest bilet. Tu chyba biletu nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj na górze wieżyca zwieńczająca z bóstwami różnymi. A tutaj można kupić jakieś różne takie rzeczy do... Myślę, że ten byk będzie w tamtej. Może być w tamtej, idziemy poszukać. Tutaj właśnie różne takie symboliczne rzeczy, łącznie z zabawkami. Podejdźmy tutaj, zobaczmy. Mamy byka? Tutaj mamy Shivę. Wszędzie napisane Leave your slippers in slipper stand, czyli zostaw swoje kapciuszki w miejscu przeznaczonym na buciki. Sri Big Bull Temple, czyli świątynia Wielkiego Byka. Wejdziemy do środka i pokażemy, ponieważ ciekawy aspekt związany właśnie z tym bykiem jest. Z szarego granitu zrobiony, ale to zaraz zobaczycie i się zdziwicie. Przy świątyniach, panie, sorry, pan sobie tutaj żebrze. Standardowa sytuacja, powiem wam, że... Ale dobrze, że nie masz tak dużo tych osób żebrających. Podejdźmy, zobaczmy. Są bilety chyba. To zaraz zapłacimy, bo tutaj nikogo nie ma. Podchodzimy. Zobaczcie, to jest wielki byk, który jest zrobiony, szanowni państwo, z szarego granitu, ale jest cały czarny. Dlaczego? Dlatego, że kapłani przez lata, od XVI wieku, no to kawał czasu, thank you, smarują właśnie go węglem drzewnym, prochem. Thank you. I tam jest trójząb, który według legendy zatrzymał wzrost tego byka. O, tutaj kolega już chce jakąś właśnie opłatę. A widzisz, dostałaś ten? Tak. Jak już jesteś uświęcona, to już musisz płacić. Thank you. To jest stara zagrywka. Hania się wzięła na to i co? I teraz taka już czujesz, wiesz, właśnie się zobowiązana. Leży 200, więc trzeba...
Zobaczcie, i to jest taka psychologiczna właśnie zagrywka, w której de facto Ja uczestniczę. tak, ale ciężko z tego wyjść, co? Ciężko, ale z drugiej strony jako turystka jakby fajnie jest uczestniczyć w jakimś wydarzeniu i jakby przeżyć to trochę tak jak oni przeżywają. Więc nie jest szkoda. Oczywiście, ale nie czułaś się, że to była taka trochę pułapka? Tak, ale znam już tą pułapkę, więc trochę wiedziałam, w co wchodzę. Ale jak pierwszy raz byłam w Indiach, to mnie chłopiec taki zaczął oprowadzać. I ja byłam taka szczęśliwa, że mnie chłopiec oprowadza. I na końcu chciał tyle ode mnie kasy. Nie wiedziałam o tym i byłam przerażona. I teraz zagrywka z tym, z hajsem za buty. Tak. O, how much? 5. Za 5. 2, 4, 6. Ja mam dychę. Dycha. Masz dychę. Thank you. Za zostawienie bucików trzeba zapłacić. Ogólnie powiem wam tak. Rzadko się płaci. Rzadko. Bo w wielu krajach, gdzie się jest, nie tylko w takich hinduistycznych, ale też w meczetach, właśnie są takie półeczki i one są z reguły darmowe, bezpłatne, po to, żeby wierni mogli po prostu korzystać z tego czynnie i żeby nie musieli się bać o opłatę za to, że chcą pójść się pomodlić. Zobaczcie na to, jak pies się wpasował w to żłobienie w skale. No po prostu kozak. Legowisko 10/10 na kamieniu. Proszę zobaczyć, rzadko spotykany napis. Say no to plastic. Czyli powiedz totalnie nie dla plastiku, który jest rozrzucany wokół nas. Co prawda tutaj po lewej za tym znakiem ciężko jest powiedzieć, że nie ma plastiku rozrzuconego, ale widać, że Indie idą w bardzo dobrą stronę, jeżeli chodzi właśnie o edukację i ochronę środowiska. Bardzo super, bardzo dobrze. Czy ktoś może mi wytłumaczyć, o co chodzi z tym Directly Pass Final Year, czyli bezpośrednie zdanie ostatniego roku, master degree, można zdać, wiecie, tego, magisterkę, jakąś właśnie licencjat, inżynierkę. O co w tym chodzi, ty? To jest droga edukacji na skróty, czy to po prostu jest jakieś korepetycje? Może ktoś mądrzejszy by powiedział? Dentysta, lekarz, leki. To są najdroższe, moi drodzy, kwestie właśnie w Indiach, na które ludzie narzekają. Trzeba również wspomnieć o tym, że system szpitalny tutaj w Indiach bardzo mocno się rozwija. Do tego stopnia, że nawet jest stworzona wiza medyczna, gdzie obcokrajowcy mogą przyjeżdżać na różnego typu operacje. Nie tylko operacje takie, wiecie, poważne, ale też na przykład na operacje plastyczne, upiększające. Więc ten system opieki zdrowotnej, takiej, która przyciąga ludzi z innych stron świata, też bardzo dobrze działa. O, by przejechał sandała. Idziemy na Gandhi Market. Świeżo ścięte kwiaty. Pani już kupiła swoje. A ja jestem człowiekiem, który jakoś tak nie może się przekonać do kwiatów, zwłaszcza ściętych. Tak mnie boli w ogóle kupowanie ściętych kwiatów, które po 5 dniach czy po 4 dniach już umierają. Wejdźmy do cukierni, zobaczmy, jakie smakołyki tutaj mają. Tu dania normalne jedzą. Ajajaj, to tutaj mają jakieś słodycze. Nie, to są normalne dania. A to jest słodkie chyba. Słuchajcie, jest jakiś deser. Sweet basundi. Mleko pełnowartościowe, takie tłuste mleko krowie albo bawole. Pan powiedział, że mleko kozie, ale no nie jest to prawda, bo mleko kozie jest intensywne. No to jest taki powiedziałbym troszkę twaróg rozbełtany. Co za recenzja? Słodki bardzo, bo tutaj jest też dodany cukier skarmelizowany. Spróbuj, Hania. Chociaż po tej recenzji to nie wiem. Taki twaróg zmielony, co? Ale takie słodkie. Piekielnie słodkie. Weź łyżeczkę. Z wasze zdrowie. Wow. Ale skok cukru będzie. O kurde, ile tu jest cukru. Tutaj mamy Horlicks. Nie jest to kawa, ale było tam przy kawie jak wpisane. Stało przy kawie. Stało przy kawie. Nie wiem co to jest. Na pewno to jest mleko. Mleko z kroplą kawy. Mleko z czymś, ale
Może Tomek, po tym słodkim w sumie nie wiem, czy poczuję jakikolwiek inny smak. Coś tam jest. Coś tam. Internet nam podpowiada, że to jest napój kojarzony z dzieciństwem ludzi w Indiach. Jest to sproszkowany napój, smakuje jak biszkopt troszeczkę, no i rzeczywiście ma chyba taki biszkoptowy smak. No, jak herbatniki rozpuszczone w ciepłym mleku Tak, Ale na bazie dziwnie. jęczmieniu Tak. i pszenicy. i pszenicy ze słodu. Ciekawe, czyli Ale- można powiedzieć trochę kawainka. Tak, ale moja pierwsza myśl była taka właśnie, że to jest takie coś dla dzieci. Kawainka. Tak bym powiedział. Indyjska. Tu coś faktycznie pływa, ty. Jakiś herbatnik rozpuszczony. Zeruj, Hania. Bo ja już przesłodzony. Zobaczcie, jak pani tutaj, jakie girlandy z kwiatów piękne porobiła. Zobaczcie, ależ żmudna robota. What price? What price? 150. 150 za taką girlandę. Proszę zobaczyć. 150? Jaka długa girlanda? 150 to jest 7 zł za taką. Jak tanio, co? Devil, nie powiedziałem tego, co symbolizują kwiaty. Kwiaty symbolizują przemijanie, niczym życie. Są piękne, pachnące, jędrne, a później po prostu umierają. Metafora. कारी बदरिया घिर घिर आए मुरघुइया कारी बदरिया घिर घिर आए I tutaj już można powiedzieć, że taka dzielnia, powiedziałbym, bogatsza. Relatywny spokój, czyściej, domy bardziej zadbane. No to ziomek ładnie zapakował, ty. Co to było? Jakaś misa na ryż chyba. Niestety nawet na dobrych dzielniach przesyt śmieci może przerazić. Jednak umówmy się, od tej mojej ostatniej wizyty poziom segregacji śmieci, w sensie wywozu śmieci, zbierania śmieci, poszybował o jakieś tam, nie wiem, kilometry w górę. Oczywiście na plus. Tutaj na ziemi mamy wzór kolam i on ma ochronić ludzi przed złymi mocami oraz symbolizuje szczęście i zaprasza gości do środka. Zobaczcie, te symbole również zapraszają bogactwo do domostwa. To nie jest tylko też ochrona, co jest najważniejsze w sumie, ale też, żeby w domu się dobrze wiodło. I zobaczcie, wy się tak możecie śmiać oglądając to, ale w niektórych waszych domach też jest na obrazku Żyd z sakiewką, który ma też ściągać pieniądze, ale pamiętajcie, Żyd z sakiewką jaki? Odwrócony. Żeby mu z sakiewki wylatywało. Puram Street. Miejsce znane w mieście z różnych dań indyjskich. Szaszłyki się robią. Mówię robią, ponieważ jeszcze nie jest czas. Zobaczcie, nie jest czas na to, żeby to teraz jeść. Basundy już jedliśmy, zobaczcie, jak się to gotuje, zobaczcie, proszę. Tutaj pączuszki na głębokim oleju. Tu coś podobnego do ciasta Kaddafi. Coś pewnie podobnego. Proszę zobaczyć. Tutaj jakieś bułeczki? Co to jest? What is this? Pan powiedział, że to jest mrożone jabłko. Ale co to jest? To wygląda trochę jak duże liczy przerośnięte. Na czym? Na listku? Full water, just water. Water. Właśnie tutaj jest woda. Hania, tu jest woda. Widzisz? Próbuj. Próbuj. So full. Okej, weź, całe muszę. ale rozgryź trochę. Nie, bo to woda wypłynie. A, Muszę całe. rozgryź, daj radę, pokaż widzom. Czekaj, podtrzymaj. Full water. Co to jest? Nie wysysaj do końca. Musiałam. Słodkie? Jak kokos smakuje trochę. Tak? Słuchajcie, to są młode kokosy. Młode kokosy chłopaki tutaj robią. Tak. Hania, a czy kolega jest pod wpływem? Oj, na pewno. Tak, daj alkoholem. Sprzątają. Zobaczcie, wszystko tak powystawiane. Takie cuda można kupić.
Ależ to jest kolorowe. Ładna taka indyjska pizza. Indyjska pizza, szanowni państwo. I wy mi powiedzcie, że Indie brudne. Zobaczcie. U was na chacie nawet się tak nie szorują łazienki jak tutaj. Co my jeszcze spróbujemy? Kulfi. Nie tylko znane w Indiach. Znane również, moi drodzy, w Pakistanie czy w Afganistanie. Robione na różne smaki. Można kupić, zobaczcie, badam pistacjowy, mango, czekolad, różany, liczy, jakie chcecie. Czekajcie, spróbuję. Ale gęste. Guys, we got Latika. Are you guys done? Mleko, owoce pistacjowe. Przepyszny, nie jest słodki, jest taki wyważony. Taki mleczny lód z pistacjami. Hania, spróbuj, bo kulfi pistacjowe musisz spróbować. Hania, nie zaślij mi. Się przyssała. Dobre. Tak wspominam lody z Indii. No i dobra, już w niedzielę. Widzicie tego ziomka w oknie? On nadzoruje całe prace tutaj. Pierwsze piętro. Taki placek, zobaczcie, z przyprawami, 2 złote. Kurczaki, wszystko przygotowane, można sobie wziąć, zamówić. To jest pokazowe, to nie jest do kupienia, w sensie to jest pokazówka. Są kotlety panir, zobacz. Ale wege. Ten ser, a to jest wege, czyli może jakieś tofu, tutaj jakieś bułeczki, a tu kolega jakieś ziemniaki. Potato, hello! Ale ładne. Piękne jakie. Może jakbyś kiedyś chciał mi zrobić prezent, to ja poproszę. Ja bym kombuczę robiła w takim dużym. Ta. Ale miedziany. Piękne są. Koper. Wejdźmy, zobaczmy. O, zobaczcie, są takie koperowe rzeczy. Albo to... Nie, to nie jest, to jest ze stali. To nie jest koper. O, tutaj też wygląda niby koper, ale nie jest koper, bo widać od środka, że to jest stalowe. Takie karawki zarąbiste. Ile kosztuje? Prawie 2000, no to będzie 80 zł, 70-80 zł. Ta też 70-80 zł. W sumie sporo, nie? Miałem wam opowiedzieć o krowach na ulicy w Indiach. I teraz zobaczcie, to jest krowa czyjaś. Jest coś takiego w Indiach, moi drodzy, jak wypas miejski, czyli wypas, gdzie wypuszcza właściciel krowę blisko bazarów, blisko warzyw, owoców. Ona sobie chodzi elegancko i sobie je resztki. I taka krowa, dziękuję, taka krowa sobie, moi drodzy, z rana wychodzi, wieczorkiem wraca do gospodarza, ale też są takie krowy, które już są zbędne, bo krowy na mięso nie zrobisz, bo w Indiach jesteśmy przecież. Krowa świętą jest, więc trzeba zważać na nią. Jeżeli krowa nie daje już mleka, to co się z nią robi? Albo jest już stara, to ją się wypuszcza i ona sobie po prostu tam żyje. Hello! Tutaj na przykład widzimy, tu już może być troszkę bardziej zaniedbana krowa. Nie widać żadnych naszyjników. Więc może być po prostu tak zwaną krową uliczną, która sobie żyje bezpańsko, niczym psy na ulicy w Indiach. I tutaj pani, hello, pani już zgania swoje krówki do domu. Na mleko, do lokalnego mleczarza. Zobaczcie, jakie pełne wymiona. Very nice. O. A tej? O, tutaj krówka odbiła na prawo. A pani tutaj chciała pomóc Hani, bo krówka przyblokowała. Tak, ona wcale nie pytała się mnie o pieniądze, tak moja oczywiście pierwsza myśl. A ona tylko się pytała, czy jest wszystko dobrze, bo nie zauważyłam, że po mojej lewej stoi krowa bardzo blisko. Pojechał pan bryczką. Tam zobaczcie, tam dalej też jest krowa, ale widać, że ma naszyjnik. Ten wypas miejski jest niesamowity. Mało kto o tym wie właśnie, że tak się dzieje na świecie. Szanowni Państwo, dzisiaj w asyście Hani po raz pierwszy na odcinku. Bardzo dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że podróż po Bengalurę podobała się i miło spojrzycie na postać Hani w kolejnych odcinkach. Dziękujemy Więc bardzo. dziękujemy bardzo. Proszę odwiedzić kanał Studio Rozmów.
Tak jak wcześniej wspomniałem, będziecie mogli tam posłuchać na różne tematy, a ja tymczasem zabieram Was, zapraszam Was, moi drodzy, na kolejny odcinek, który już nie będzie z tego miasta, tylko ruszamy z Hanią dalej. Będziemy Dalej jechać pociągiem. na wschód. Tak jest, Hania poczuje pociągowy indyjski styl bytu i życia. Pozdrawiamy serdecznie. Do Dzięki. usłyszenia. Cześć. pa 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 pa